Cześć wszystkim, ja jestem Aleksandra i witam Was na kanale Slow Polish. Mamy sezon przeziębień i grypy, czyli teraz bardzo dużo ludzi choruje na przeziębienie i grypę. Ja też w zeszłym tygodniu byłam trochę przeziębiona. Przeziębienie to choroba, której symptomy to katar, kaszel, ból gardła, niewielka gorączka lub stan podgorączkowy. Gorączka to wysoka temperatura ciała. Stan podgorączkowy to temperatura trochę wyższa niż 36,6 stopni Celsjusza. Przeziębienie zwykle jest infekcją wirusową, czyli to wirusy powodują przeziębienie. Grypa to poważniejsza choroba. Grypa też jest infekcją wirusową. Symptomy to wysoka gorączka, ból głowy, kaszel, ekstremalne zmęczenie, bóle mięśni i dreszcze. Dreszcze to takie nagłe uczucie zimna. Na pewno rozumiecie, o czym mówię. Kiedy mamy dreszcze, nasze ciało drży. Co robimy, kiedy chorujemy na przeziębienie albo grypę? Idziemy do lekarza po zwolnienie. Zwolnienie lekarskie to dokument, który mówi, że jesteśmy chorzy i nie możemy pracować. W Polsce na zwolnienie lekarskie często mówimy L4. L4 to kod tego formularza. Lekarz może dać nam receptę na jakiś lek, ale to zwykle się dzieje, kiedy jesteśmy chorzy na coś poważniejszego. Kiedy jesteśmy przeziębieni, zazwyczaj dostajemy leki dostępne bez recepty, na przykład syrop na kaszel, tabletki na ból gardła czy tabletki przeciwbólowe. Co jeszcze robimy? Ja zwykle dużo odpoczywam. Nie wychodzę z domu i ubieram się bardzo ciepło. Piję dużo herbaty. Herbata z miodem i z cytryną jest bardzo dobra. W Polsce też często pijemy herbatę z sokiem malinowym. Kiedy byłam mała i miałam kaszel, moja mama zawsze robiła mi syrop z cebuli. Ten syrop nie jest smaczny, ale skuteczny. Żeby przygotować syrop, przygotuj 2 cebule, 4 łyżki miodu i sok z połowy cytryny. Proszę umyć i drobno posiekać cebulę. Proszę włożyć je do słoika, a potem dodać miód i sok z cytryny. Proszę zostawić słoik na parapecie i poczekać dobę albo nawet 2 doby, żeby cebula puściła sok. Syrop jest gotowy. Proszę pić łyżkę syropu kilka razy dziennie. W opisie macie dokładny przepis. Jeśli nasz stan się nie poprawia, idziemy znowu do lekarza na kontrolę. Lekarz może nas skierować na dodatkowe badania, na przykład badania krwi. Kiedy mamy skierowanie na badania krwi, idziemy do laboratorium. Tam pielęgniarka albo pielęgniarz pobiera nam krew. Są różne badania. Takie najbardziej podstawowe to na przykład morfologia krwi, cholesterol i glukoza. Profilaktyka zdrowotna jest bardzo ważna, czyli zdrowa, zbilansowana dieta, aktywność fizyczna i regularne kontrole u lekarza. W opisie filmu znajduje się link do darmowych ćwiczeń, dzięki którym możecie potrenować to, czego nauczyliście się w dzisiejszym filmie. Jeśli podoba Wam się to, co robię, możecie mnie wesprzeć i kupić mi kawę w serwisie Coffee. Tutaj jest link, a także w opisie filmu. Za każdą kawę bardzo, bardzo dziękuję. Niesamowicie mnie to motywuje do dalszej pracy. Gramatyka. Czasownik boleć.
Używamy tego czasownika tylko w trzeciej osobie. Czas teraźniejszy, liczba pojedyncza, boli. Liczba mnoga, bolą. Czas przeszły, aspekt niedokonany. Liczba pojedyncza, bolał, bolała, bolało. Liczba mnoga, bolały. Czas przyszły niedokonany. Liczba pojedyncza, będzie boleć, będzie bolał, bolała, bolało. Liczba mnoga, będą boleć, będą bolały. Czas przeszły dokonany. Liczba pojedyncza, zabolał, zabolała, zabolało. Liczba mnoga, zabolały. Czas przyszły dokonany. Liczba pojedyncza, zaboli. Liczba mnoga, zabolą. Aleksandrę boli głowa. Osoba, która ma ból, to Aleksandra i to słowo jest w bierniku, accusative. Z kolei głowa w mianowniku, nominative. Tutaj głowa to podmiot, czyli subject zdania. Często używamy czasownika boleć z zaimkami. Boli mnie głowa, bolą go plecy. Jeśli nie pamiętacie zaimków, możecie je sobie powtórzyć z moim filmem. Link jest w prawym górnym rogu ekranu i w opisie filmu. Ćwiczenie. Co im dolega? Jaki mają problem? Bolą go plecy. Boli go gardło. Boli ją głowa. On ma katar. Boli ją ząb. Ona ma gorączkę. Ona ma kaszel. Boli go brzuch. Dialog u lekarza. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść. Słucham pana. Co panu dolega? Jestem przeziębiony. Bardzo boli mnie gardło, mam kaszel i katar. Czy ma pan gorączkę? Nie, ale mam stan podgorączkowy 37 stopni. Kiedy zaczęły się pana objawy? Wczoraj wieczorem. Proszę się rozebrać. Zbadam pana. Proszę oddychać głęboko. Proszę powiedzieć a. Dobrze. Może pan się ubrać. To zwykłe przeziębienie. Proszę odpoczywać w domu i pić dużo płynów. Proszę brać ten syrop na kaszel i tabletki na ból gardła. Dziękuję. Potrzebuję jeszcze zwolnienia lekarskiego. Wystawiam panu zwolnienie na tydzień. Jeśli po tym czasie nie poczuje się pan lepiej, proszę przyjść na kontrolę. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. I to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście już u lekarza w Polsce i czy rozmawialiście po polsku. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo Was do tego zachęcam. W ten sposób mówicie mi, że to, co robię, ma sens i że jest dla Was pomocne. Życzę Wam dużo zdrowia tej zimy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!